Witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną recenzją książki. Będzie to Mała Norymberga Agnieszki Dobkiewicz. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Na sam początek przeczytam Wam słowa od autorki, które powinny nas zachęcić do kupna tej książki. Lato 1946 rok. Świdnica. W atmosferze sensacji do miasta przybywa transport więźniów. Byłych SS-manów, obozowych katów. Wśród nich jest 6 wartowników Grossrosen, zatrzymanych przez aliantów i Sowietów w roku 1945. Rozpoczyna się żmudne śledztwo, w którym polska prokuratura próbuje im udowodnić winę. Tysiące stron dokumentów, setki świadków, godziny rozpraw i miesiące oczekiwań na wyrok. Współcześni zaczynają nazywać ten proces polską Norymbergą. 6 spraw i 10 życiorysów pokazuje nieznany koszmar obozu koncentracyjnego Grossrosen. Homoseksualni kapo, którzy wykorzystywali nieletnich więźniów, żydowscy kapo okrutniejsi od SS-manów, sadyści pokroju Wilhelma Kuncego, którzy gotowi byli zatłuc więźnia na śmierć, choćby łopatą. To tylko część wstrząsającej prawdy, jaka wyłoniła się w toku procesu świdnickich polskiej Małej Norymbergi. I powiem Wam tak. Kupiłam tę książkę, bo właśnie ten opis mnie zachęcił. Po jej przeczytaniu długo musiałam przemyśleć wszystko, bo jest to taka książka, przy czytaniu jej rodzi się wiele pytań, a nie mamy zbytnio odpowiedzi takiej czarno-białej, które by były pewne, że właśnie tak było. Autorka zadała sobie wiele trudu, aby opisać wszystkie szczegółowo procesy, jakie odbyły się właśnie w Świdnicy. Są to dość szczegółowe opisy i zeznania wszystkich świadków, jacy tam się pojawili i odważyli zeznawać przeciwko właśnie swoim oprawcom. Na procesie każdy właśnie z oskarżonych nie przypominał sobie, że w obozie ludzie głodowali czy byli źle traktowani. Twierdzili, że nikt nikogo nie był i oni nic takiego nie widzieli i sami też nic złego nie robili, po prostu tam byli z przymusu. Nagle wszyscy tracili pamięć lub wymazywali te zbrodnie, których się dokonywali, więc dla mnie to jest trochę niezrozumiałe, jak można nagle zapomnieć albo się w ogóle nie przyznać i nie odpokutować tego, co się zrobiło w tamtym właśnie czasie. Najgorsze jest to, że jeżeli jest osoba jakaś podejrzana, a nie mamy świadków, który oskarży tą daną osobę, no to niestety, ale osoba, która dokonywała w obozach strasznych rzeczy, zostaje na wolności, żyje sobie jak gdyby nigdy nic, układa sobie przez ileś tam lat życie i nic mu nie można zrobić, ponieważ nie ma oskarżycieli. Na samym końcu książki jest właśnie mowa o Mengelu, aniole śmierci, który bardzo dobrze się kamuflował, zmieniał tożsamości i ukrywał się przez długi czas. Do dzisiaj do końca nie wiemy całego jego życia po wojnie, ale nie będę Wam zdradzać szczegółów tej książki, bo zachęcam, że lepiej warto samemu ją przeczytać, ocenić, dojść do swoich wniosków. Jeszcze chciałabym Wam wspomnieć, co najbardziej mnie zszokowało w tej książce, tym bardziej na początku. Nie wiem, czy Wy wiedzieliście, ale ja nie. Już Wam pokazuję, tu sobie zaznaczyłam, że w sali sądowej Sądu Okręgowego w Świdnicy, w której przesłuchiwano Hitlera, na suficie, i to jeszcze do dzisiaj, widać zdobienia swastykami. To jest właśnie zdjęcie, nie wiem, czy będziecie widzieć w kamerze. I jeszcze następna fajna, bardzo ciekawa informacja, że w 2019 roku została wytoczona sprawa przeciw 92-letniemu mężczyźnie, który właśnie przyczynił się do zamordowania 5000 osób. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że aż po tylu latach jeszcze znajdują się te osoby i w końcu będą mogły ponieść konsekwencje swoich czynów. Na końcu tutaj na samej okładce
mamy informację, że powstała Fundacja IDEA, która zajmuje się właśnie promocją dolnośląskich dziejów. Zachęcam właśnie do zobaczenia też tej strony internetowej. Ja już tam byłam, popatrzyłam, co tam ciekawego można poczytać. Dajcie znać w komentarzu, czy czytaliście tą książkę, czy o niej słyszeliście. Jeżeli nie, to Was zapraszam do przeczytania. Mam nadzieję, że moja recenzja trochę Wam naświetliła, o czym to będzie książka, czy warto. Właściwie to jest taka pisana w formie reportażu, ale Was serdecznie do niej zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!